Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie Roblox w trybie Polish Car Driving. Ja jestem Bartol i zaprezentuję wam aktualizację, która wkroczyła 18 lutego 2024 roku. Ale tak, mamy aktualizację. Gdzieś tam mniej więcej po aktualizacji z usunięciem z dróg lodu została również ta muzyka przywrócona. Bodajże to jest Miami Vice. Jest to taka przerobiona wersja, żeby była no copyrightowa. I tak, można ją puszczać na YouTubie, dlatego wam ją po prostu pokazuję, czy tam daję do posłuchania. Aktualizacja nieco uboższa od tych wszystkich, co były w sumie w ostatnim czasie, ale i tak mimo wszystko dodaje sporo rzeczy. Między innymi zmienia tutaj bardziej graficzne aspekty. Graficzne czemu? Bo jest nowa grafika i oświetlenie. Bardziej przywrócone stare. Ono zostało usunięte gdzieś mniej więcej po tym, jak E46 dostało rework, czyli dostało przebudowane podwozie. W ogóle w tej aktualizacji też zostało zmienione umieszczenie tak jakby dealershipa w powietrzu, gdy wejdziemy sobie do któregoś salonu. Teraz jest to gdzieś jakby na poziomie mapy, nie wiem gdzie to jest. Nie jest to już nad Karwicami, czy tam nad Sęczkowem, gdzieś tam przynajmniej okolice. To chyba, jeśli dobrze poznaję, jest Sęczkowo. Także no jest to teraz tak bardziej obok i na tym samym poziomie, gdzie jest mapa. Teraz sobie wyjedziemy z miasta i będziemy mogli podziwiać te piękne, teraz można powiedzieć, widoki. Jak ładnie ogólnie tutaj wygląda to całe shaderowanie, bo moim zdaniem ono wygląda o wiele ładniej i idealnie komponuje się z tym, że również nadeszła tutaj wiosna i to naprawdę ma tutaj mega swój urok i szczególnie, że ta szata graficzna została usunięta, no nie wiem, jakiś rok, 2 lata temu. Ciężko mi teraz stwierdzić, bo nie mogłem wynaleźć jakby zmiany tej szaty w changelogu, ale pierwsza w ogóle taka zmiana, która nie ma jej w changelogu z tego co widzę, to zostało tutaj dodane latarnie. Wcześniej ich nie było, w Sęczkowie w sensie zostały one dodane. W ogóle zobaczcie też, jak wygląda w tej grze noc i jest ona bardzo ciemna, nie? Zobaczcie tutaj, teraz już to jest trochę jaśniejsze, ale w dniu, kiedy wyszedł ten update, wrzuciłem shorta na kanał, pokazujący, jak jest tutaj ogólnie ciemno i wszedł do tego fix i teraz jest nieco ciemniej w dzień, a nieco jaśniej w nocy. Teraz też księżyc daje więcej światła, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo wcześniej to naprawdę ciężko było w ogóle tutaj jechać. No teraz się jakoś da, nie? Bo bez świateł włączonych to widać te linie chociaż, nie? I te długie są tak długie, że one nie mają chyba nawet 100 metrów zasięgu. I też w ogóle jakiś czas temu też to BMW tutaj dostało glowy normalnie i teraz wygląda tak śmiesznie w sumie. O, zresetowało się akurat, nie? I szkoda, że one świecą się cały czas, a nie tylko w nocy, bo w dzień to psuje trochę urok, a w nocy to wygląda wręcz idealnie. Wiosenna sceneria to już sobie powiedzieliśmy. Teraz została jeszcze tu dodana burzowa pogoda. Ja sobie mogę to w sumie odpalić, bo miałem wcześniej takie wrażenie, że deszcz zabierał bardzo dużo FPS-ów. Optymalizacja, tak. Optymalizacja w tej grze to jest rzecz, która wciąż leży. Tak jakby niestety dalej nie jestem w stanie tutaj jednocześnie nagrywając grać z maksymalną grafiką. Nie mam pojęcia, czym może być spowodowane to, że mam od 35 do maksymalnie może 50 FPS-ów na maksymalnej grafice. I tak, żeby też film nie był taki krótki dzisiaj, no to sobie omówimy jeszcze planowane rzeczy, bo zostały one tutaj mniej więcej już zapowiedziane. Zanim może przejdziemy do tych rzeczy planowanych gdzieś mniej więcej za 3 miesiące, przeczymy sobie rzeczy z zakładki Upcoming. Mamy tutaj wiosnę i oświetlenie już zrobione i to, co nas interesuje w sumie z praca Trash Collection, czyli tego ładowacza śmieci i ogólnie operatora śmieciarki. Jak widzicie, według tych wszystkich tu wypisanych rzeczy jest zrobione 25% i zrobione jest mi Garbage Depot, czyli tak jakby magazyn śmieci, otwierane śmietniki i animowane elementy śmieciarki. Zostają tutaj jeszcze misje, różne rodzaje śmietników, cały system jakby tego zawodu, trasy, AI. I to jest bardzo ciekawe, bo ja tu mogę tak zakładać, że my jako gracz będziemy tylko i wyłącznie zbierać śmieci, a śmieciarką będzie kierowało tak jakby AI. Czy będziemy mogli wybrać, czy jesteśmy kierowcą, czy tym ładowaczem śmieci? Bo w sumie, no, ciekawi mnie to, jak oni to tam wymyślą. System zapraszania, czyli prawdopodobnie będziemy mogli jakby zbierać śmieci w parę osób. Dźwięki, czyli no prawdopodobnie silnika lub wrzucanie śmieci na pakę. Pojazdy jest ukończony jeden na niewiadomą i UI, czyli no całe tak jakby jakiś tam panel zarządzania
czymś tam. Kolejną rzeczą jest South Sławno Expansion. To jest ten teren, tak jakby tam, gdzie jest zajazd tranzytowy, ta zajezdnia autobusowa, no południowa ekspansja Sławna. New Transit Depot, czyli prawdopodobnie będzie jakiś nowy zajezdnia jednocześnie spawny dla kierowców autobusów i to będzie część właśnie tej południowej ekspansji Sławna. Będą jeszcze tutaj przebudowywane znaki drogowe i będzie tutaj dodane lepsza czcionka oraz wyskalowanie, żeby zrobić to, jak być to tak realistycznie, jak będzie to możliwe. Modern and Sport Cars. Ma być tutaj rzekomo 12 nowych pojazdów lub jakichś feature'ów, które będą miały te pojazdy, bo tak naprawdę to nie wiem. Aż 12 nowych samochodów, no to trochę dużo, nie że coś. I tak w ostatnim czasie sporo pojazdów przybyło. Nawet jeszcze New Trailer Light System i że tu chodzi o aktualne jakby wszystkie te naczepy ciężarówek nie wspierają jakiegoś pluginu i możliwe, że to jest ten błąd, gdzie jedno światło świeci, a jedno nie, co przynajmniej ja taki błąd zauważyłem. I następną rzeczą jest Packpage Delivery System Rework. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo dostawczaki wszystkie tutaj dostaną lepszy interior, otwierane tylne drzwi i tu jest też możliwość wzięcia jakby większej ilości paczek jakby przy większej liczbie osób i to jakby zastąpić job bonus przy chyba właśnie tych dostawczakach. Samochody za to otrzymają nowy system dowożenia jedzenia, który będzie odbywał się z różnych restauracji na mapie i prawdopodobnie będzie o wiele więcej punktów, z którego możemy wziąć paczkę, bo na przykład będziemy mogli dowozić z baru pod Dzikiem, z zajazdu skalnego lub tej pizzerii w Darłowie i będziemy mogli jakby umieścić jedzenie w środku samochodu, co doda większy realizm. Jest prawdopodobieństwo, że będzie można to połączyć z planowanym zawodem taksi / Ubera i to jest naprawdę spora innowacja do tego, co było wcześniej, bo wiecie, tak to bierzesz paczkę sobie z jednego z 3 punktów na mapie, podchodzisz sobie do drzwi lub nawet do bramy, nie musisz do drzwi i masz jakby załatwione, pada ci mniej więcej tysiaczek na konto, nie? Ale naprawdę myślę, że to by dobrze działało. Mobile Garage Game Pass to jest taki Game Pass, który pozwoli wam zrespić samochód gdzie tylko chcecie. W zasadzie coś podobnego było w takiej grze Jailbreak, myślę, że kojarzycie. Tam chyba za 300 robuxów mieliście Game Pass, przyznam się, posiadam go, który umożliwia wam zrespienie pojazdu gdzie tylko chcecie. Ale zastanawia mnie to, jakby to działało na tranzycie albo na trackerze. Raczej by to nie działało i zakładam, że to by działało tylko na samochody. New Driving UI, bo ma być jakiś wygodniejszy, mniejszy i lepiej wyglądający. Mamy tu jeszcze UI Overhaul V5, to ma być przebudowane, mają być tutaj jakieś płynne animacje, wygodniejsze menu ustawień, lepsze wyskalowanie i umieszczenie, jakiś styl gradientowy i skróty klawiszowe, a to jest w sumie ciekawe. Mamy tu jeszcze oficjalne tłumaczenie na polskie. No i dobra, teraz przechodzimy do aktualizacji, która ma pojawić się za następne 3 miesiące. Mają to być Ownable Houses, czyli tak w zasadzie możliwość kupienia sobie domu, które są popularne w odgrywaniu roleplayu, będą miały bardziej szczegółowy interior oraz będzie jakby możliwość ich posiadania, tylko czy to będzie na zasadzie, że musisz je kupić, czy że po prostu sobie wchodzisz tak jak do baru dzikiem, co mówisz elo to mój bar i jaka paruwa wariacie i tu jeszcze mamy w ogóle to pierwszy tak jakby ten lepszy. Tak naprawdę to nie wiem i w sumie tyle możecie spekulować. Nowa praca sanitariusz. Będą one 5. zawodem w Polish Car Driving. Będą tutaj 3 w pełni wyposażone ambulanse, jakieś szczegółowe leczenie, jakieś dłuższe scenariusze, wymagające wezwania strażaków lub jakichś koronerów i dodatkowe misje związane z transportem krwi. Ja sobie jakoś tego nie widzę, nie? W sensie, no spoko, jeśli chodzi o roleplay, ale jak ludzie to będą robić, to w sumie nie wiem. Bardzo ciekawa praca, w sumie można powiedzieć zapowiedziana za następne 3 miesiące. Mamy tu jeszcze swoją drogą Słupsk Expansion, to jest jakby, bo to jest planowane otwarcie częściowe i to będą jakaś wieś Sycewice. I to będzie tak jakby kontynuacja tutaj tej krajówki tutaj za tym Oktanem. Tu będzie razem z Warszkowem, gdzieś obok Wrześnicy i tutaj są Sycewice. To jest naprawdę spory teren. To jest niecałe 15,5 km. Dla przybliżenia DW205 ma 22 km. No widzę bardzo hojne plany, jeśli chodzi o ten update za następne 3 miesiące. Client-sided map streaming. Streaming jakby chyba do wyboru, czyli jeśli chcesz streaming, to sobie włączasz, jeśli nie, to wyłączasz. Czyli tu już ogólnie będzie takie indywidualne dopasowanie jakby chyba jakiejś tam części grafiki. Także no naprawdę też spoko, bo to może już sprawić, że optymalizacja
aktualizacja będzie tutaj ogarnięta. Są już takie w zasadzie rzeczy, które są już planowane od jakichś co najmniej roku. Także na ten film to by było tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę do góry. Jeśli podobają wam się moje inne filmy, zostawcie subskrybera. Jeśli nie widzieliście moich innych filmów, to zapraszam was na ten film, który pojawi się po lewej lub stronie za chwilę na ekranie końcowym. Przypominam o wspieraniu kanału. Zapraszam na Discorda i trzymajcie się do następnego. Na razie, cześć!